Rząd zamknięty na gastronomię, otwarty na hazard. Prezydent Duda ma zdanie o podatku od reklam. Poseł Suski, Twitter posła Suskiego porównał Onet do nazistów. Marszałek Senatu ważniejszy od meczu w TVP. Skandal. Między innymi te wydarzenia skomentujemy dziś w programie w telegraficznym skrócie, który jest, przypominam, subiektywnym przeglądem wydarzeń. Niedziela 14 lutego. Kocham was, drodzy widzowie i patroni. Maciej Orłoś, zaczynamy. Rząd, jak przystało na dobrego gospodarza naszego kraju, zrobił nam wczesnowalentynkowy prezent i zgodnie z zapowiedzią w piątek 12 lutego wprowadził zmiany niektórych restrykcji. Hotele i pensjonaty mogą wznowić działalność, zachowując oczywiście 50% obłożenie. Otwarte są też stoki narciarskie, kina, teatry. To znaczy kina i teatry mogą być otwarte, a czy są, to jest inna sprawa, bo zdaje się, że warunkowe otwieranie z prawdopodobieństwem, że za 2 tygodnie trzeba będzie znowu zamykać, jest średnio sensowne, choćby z powodów ekonomicznych. Nadal zamknięte będą jednak kluby fitness, a restauracje mogą tylko wydawać posiłki na wynos. Czyli poćwiczyć na siłowni nie poćwiczymy, zjeść w restauracji nie zjemy, ale w ramach rekompensaty po szaleństwie na stoku możemy rzucić się w wir hazardu i wydać pieniądze w kasynach, które są już otwarte. Uruchomienie kasyn będzie możliwe pod warunkiem, że będzie mogło znajdować się w nich nie więcej niż jedna osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 metra z wyłączeniem obsługi. Na zgodę na działanie w takim reżimie kawiarnie, bary czy restauracje na razie nie mają co liczyć. Jak podkreśla sekretarz Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej Sławomir Grzyb, nie ma różnicy między kasynem, restauracją Wars czy galerią, a normalną restauracją z obsługą kelnerską, która zachowuje odpowiedni reżim sanitarny. Jak przyznaje sekretarz, rząd wykluczył z pomocy do 20 000 lokali gastronomicznych. Żadna pomoc z ostatnich tarcz do nich nie dotarła. Nic więc dziwnego, że się teraz mimo obostrzeń otwierają. Ci przedsiębiorcy nie mają już po prostu na życie i na życie rodzin swoich pracowników. No ale naprawdę, bez przesady, nie wszyscy naraz, okej? Restauratorzy i właściciele klubów fitness mogą chyba trochę poczekać, prawda? Tak by od razu chcieli wszyscy wszystko otwierać. Spokojnie. Najpierw kluczowe dla gospodarki sektory, takie jak przemysł hazardowy. Polska jako europejskie Las Vegas musi poważnie podchodzić do tej sprawy. I ja chyba nie muszę Państwu przypominać, że jesteśmy mistrzami Europy w losowym wprowadzaniu obostrzeń. To zobowiązuje. Z drugiej strony musicie przyznać, że co jak co, ale lobbying działa w Polsce doskonale. Tak przy okazji spróbuję zgadnąć, jakie będą następne decyzje rządu w sprawie obostrzeń. To może tak, decyzja pierwsza. Rząd jednak po zastanowieniu zamknie korty tenisowe na świeżym powietrzu, bo uzna, że otworzył je pochopnie, bowiem lecąca, oblepiona śniegiem piłka tenisowa może zarazić gracza, który akurat uderzył ją z forehandu. Decyzja druga. Uściślenie warunków otwarcia basenów, bo tu były pewne wątpliwości. Jednak baseny nie mogą być otwarte w pomieszczeniach, czyli pod dachem. Działać mogą jedynie baseny otwarte. W przypadku mrozu i zamarznięcia wody dopuszczone jest morsowanie w przeręblach, oczywiście w reżimie sanitarnym. I decyzja trzecia. Na zamarzniętych basenach można tworzyć i udostępniać lodowiska, jednak pamiętając o tym, że dozwolona jest jedynie jazda na łyżwach figurowych, a nie dozwolona w hokejówkach. Jeździć można bez maseczek pod warunkiem nieoddychania w stronę innych użytkowników ślizgawki. Po informacje o innych nowych obostrzeniach odsyłam Was na stronę Koronawirus.lol, generatora absurdalnych obostrzeń. Tak na marginesie, kiedy kilka WTS-ów temu podawałem informację, że od 12 lutego można znowu grać w tenisa, ale tylko na świeżym powietrzu, traktowałem to sarkastycznie, satyrycznie, nie wierząc, że rząd może naprawdę iść w tym kierunku. Jednak wygląda na to, że nikt tu nie zamierza nic zmieniać w tych przepisach. Oto dowód, prosto ze strony rządowej. Zobaczcie, sport. Od 12 lutego możliwy sport amatorski na świeżym powietrzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego, na przykład na boiskach lub kortach. I uwaga, niedozwolone zajęcia w zamkniętych pomieszczeniach.
Boże, niech mi to ktoś wytłumaczy. Może powinienem zadzwonić do ministra sportu? Ale nie chce mi się, sorry. O co tu chodzi? Kto tu oszalał? Ja czy oni? No ja czy oni? Spokój, panie Orłoś. Najwyżej nie pograsz w tenisa. Kogo to w ogóle obchodzi? Spokój. Spokój. W poprzednim wydaniu programu w telegraficznym skrócie mówiliśmy o nowym, wspaniałym pomyśle rządu na tak zwany podatek od reklam. W czwartek wypowiedział się o nim w wywiadzie dla TVP miłościwie nam panujący prezydent Andrzej Duda. Zapytany o nowy projekt opodatkowania mediów, najpierw przyznał, że nie zna szczegółów ustawy, bo rząd z nim jej nie konsultował. Tak jakby cokolwiek konsultował. Gary! Następnie, stosując zasadę nie znam się, to się wypowiem, śmiało wygłosił opinię o nowym pomyśle rządu. W niezmierzonej swej mądrości pan prezydent stwierdził, że w sumie to wielkie kompanie medialne stać na podatek, a poza tym pieniądze mają iść do Funduszu Zdrowia, więc jest to this is cel szczytny. Czuję się więc w obowiązku obywatelskim objaśnić panu prezydentowi przedstawione propozycje, bo jak nie zapoznał się, to może i nie wie po prostu, że po pierwsze, planowany podatek dotyczy nie tylko wielkich kompanii medialnych, ale także, a może przede wszystkim średnich, małych i lokalnych redakcji. Inaczej mówiąc, całego rynku, a nie jednej jego części. Po drugie, primo, to do wspomnianego przez Andrzeja Dudę Funduszu Zdrowia ma trafić tylko 50% kwoty z podatku. 15% zasili Fundusz Ochrony Zabytków, a pozostałą część, czyli aż 35%, ma otrzymać nowo tworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Piękna nazwa. Może nawet powtórzę, żebyśmy wszyscy dobrze zapamiętali i pamiętali. Może nawet wstanę, żeby było jakoś tak bardziej dostojnie. Uwaga, wstaję. Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Z tym, że, ale to tak na marginesie, proponuję rozważyć jeszcze inną nazwę. Fundusz Wsparcia Dziennikarstwa zgodnego z linią partii oraz dziwactwa narodowego w obszarze mediów. Ale wróćmy do pana prezydenta i jego światłych myśli. Otóż Słońce Narodu raczyło stwierdzić, że this is wolność słowa w Polsce w ogóle nie jest zagrożona i że jest jej dużo więcej niż przed 2015 rokiem. W tym miejscu, bardzo przepraszam, ale chciałbym przybliżyć panu prezydentowi trochę pozapałacową rzeczywistość. Otóż, według najnowszego raportu International Press Institute, wolność mediów w Polsce obecnie napotyka największe wyzwania od 2015 roku. Za to w rankingu wolności słowa organizacji Reporterzy Bez Granic Polska od 2015 roku wyłącznie spada. W ostatnim zestawieniu znaleźliśmy się na 62. miejscu. Zaliczamy się do krajów z, cytuję, zauważalnymi problemami, koniec cytatu. O, teraz mi pomysł przyszedł do głowy. Naszego prezydenta również zaliczyłbym do grona tych z, cytuję, zauważalnymi problemami, koniec cytatu. Zostawmy już jednak pana prezydenta. Mamy bowiem jednego z faworytów na dzban roku Anno Domini 2021. Jest nim nie kto inny jak poseł Marek Suski. Fanfary poproszę. W piątek po południu na jego profilu na Twitterze pojawiły się dwa wpisy, w których porównano portal Onet ze zbrodniami nazistowskich Niemiec. Niemcy są wzorem dbałości o praworządność w Polsce i mają długą tego tradycję. Kiedyś egzekucje, dziś Onet. Tak napisano w twicie zamieszczonym na profilu Marka Suskiego. Co to znaczy, że napisano? Dlaczego powiedziałem napisano, zamiast powiedzieć, że Marek Suski napisał? No, tak na wszelki wypadek, bo może jednak to nie pan Marek, tylko jakiś jego awatar, albo troll, albo było włamanie na konto na Twitterze.
Mało to, włamań na konta w mediach społecznościowych, mnie na przykład nikt się jeszcze nie włamał, ale ja nie jestem politykiem, więc ja się nie liczę, ja się nie będę wypowiadał na ten temat. A na przykład Markowi Suskiemu mógł się ktoś włamać i w związku z tym to wcale nie on napisał, że kiedyś egzekucje, dziś onet. I wcale nie jest przesądzone, że inne rzeczy, które mu się przypisuje, że powiedział, na przykład to o caryce Katarzynie czy Adamie Adamowiczu, że to on powiedział. Może wcale nie on. Może nam się tylko wydaje, że on. Gdy wszyscy sądzą, że już większej bzdury nie da się palnąć, Marek Suski mówi tak: nie da się? Potrzymaj mi piwo. Wtedy uderza z nową, nieznaną do tej pory siłą. Gdyby tego było mało, na jego koncie pojawił się także drugi tweet sugerujący, że Onet popiera egzekucję przez nazistów 50 osób związanych z fabryką broni w Radomiu w 1942 roku. Wszystko przez to, że redakcja portalu opublikowała serię artykułów, w których obnażyła poważne wady karabinka Grot wprowadzonego na uzbrojenie polskiej armii za rządów PiS. Ranger Axel Springer Polska zamierza podjąć działania prawne wobec posła Suskiego w związku ze wspomnianymi wpisami. Sam Marek Suski powiedział kiedyś w odniesieniu do Nobla dla Olgi Tokarczuk: Nagroda Nobla nie jest immunitetem na głupotę. A ja, panie Marku, powiem panu w odniesieniu do tej wypowiedzi, że panu akurat Nagroda Nobla nie grozi. W czwartek wieczorem na żądanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego TVP wyemitowała jego orędzie do narodu. Nadawca publiczny, zupełnie bezstronnie naturalnie, poinformował, że zły marszałek zażądał emisji orędzia w trakcie finału klubowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No jak on tak mógł? Dla TVP mistrzostwa były tak ważne, że przez połowę meczu trwały wiadomości, a transmisję z niego rozpoczęto dopiero od drugiej połowy. Wiadomości, zanim nadały orędzie marszałka Tomasza Grodzkiego, wyemitowały materiał, w którym widzowie dowiedzieli się, jak to Platforma też nie lubi mediów, a postawa marszałka Senatu to już jest w ogóle jeden wielki dramat. I gdy widzowie mieli już pełen obraz sytuacji, to dla pewności bezpośrednio przed emisją orędzia TVP puściła czarną planszę z napisem: tu powinien być twój ulubiony mecz. Co oczywiście nawiązywało do protestu prywatnych mediów. Po zakończeniu prawie 6-minutowego wystąpienia marszałka Senatu, TVP rozpoczęła transmisję finału klubowych Mistrzostw Świata od 47 minuty. Ja mam taką propozycję. Może moglibyśmy tak zrobić, aby transmisja wiadomości TVP zaczynała się za każdym razem od 47 minuty? Dałoby radę? No bardzo bym prosił. Pandemia koronawirusa to, jak się okazuje, nie tylko problem dla branży gastronomicznej czy turystycznej, cierpi też branża odzieżowa. Jak poinformowała firma konsultacyjna McKinsey, w światowych magazynach zalegają gigantyczne stosy niesprzedanych ubrań o łącznej wartości od 140 do 160 miliardów euro. To ponad dwukrotnie więcej niż zazwyczaj. Firmy ratują się radykalnym ograniczeniem zleceń produkcji nowych kolekcji. Zamknięcie europejskich centrów handlowych przed świętami i kolejne obostrzenia w nowym roku sprawiły, że o 30% spadła liczba zamówień w szwalniach. Problem ten dotyczy także polskiego sektora odzieżowego. Polski rząd musi jakoś zareagować. No musi. Na początek proponuję obłożyć sklepy z odzieżą dodatkowym podatkiem, z którego dochód będzie wspierał polskie szwalnie. No przecież chyba międzynarodowe sieci stać na taki podatek, prawda? Oczywiście. Następnie opodatkujmy szwalnie i stwórzmy z tego fundusz ratowania sklepów z odzieżą. Fundusz będzie wypłacał rekompensatę za wszystkie niesprzedane ubrania, które będą spełniać wymogi ministerstwa i Episkopatu Polski. Proste, proste. Pyk, pyk i po kłopocie. Witam, dziś w dziale muzycznym już bez ciszy, no bo na co to komu. Dziś będzie bardzo fajny duet, Radcrew, oni już kiedyś byli u nas w programie, no to są drugi raz. Jest z nimi Mary z Polski. Chyba chodzi o to, że to jest Marysia z Polski, bardzo pomysłowe. No i mają piosenkę Grzyby, która opowiada o randce po grzybach. Ja nie wiem, co jest fajnego w chodzeniu na randki po zjedzeniu na przykład pieczarek czy kurek, to nie wydaje mi się, żeby to było coś fajnego. Dawno nie jadłem grzybów, więc trochę trudno mi się odnieść. Przed Państwem Radcrew i Mary z Polski, Mary, no skądś tam Mary, w piosence Grzyby. Twoje sobie o mnie rany, o 5 nad ranem, może zrobimy coś razem.
Po tym niesamowitym teledysku przenieśmy się na chwilę do Korei Północnej. Podczas zakończonego w czwartek posiedzenia Komitetu Centralnego rządzącej Koreą Północną Partii Pracy, jej przywódca Kim Jong-un nakreślił swoją wizję kierunku, w jakim będzie zmierzał kraj w najbliższych latach. Dokonał także rewizji planów działania, bo nie wszystko się udało. Kim oskarżył swój gabinet o opracowywanie planów, które zawiodły w prawie każdym sektorze. Planom brakowało m.in. innowacyjnych spostrzeżeń i inteligentnych strategii. Brzmi znajomo, normalnie brzmi znajomo. Kim Jong-un rozstrzelał, czerstwy żart, panie Orłoś, czerstwy, przepraszam, zdymisjonował też dyrektora Departamentu Spraw Gospodarczych. Od jakiegoś czasu czerpiemy już wzorce od naszych koreańskich przyjaciół w kwestii telewizji publicznej, ale może więcej się jednak już nimi nie inspirujmy. Chociaż akurat przetasowania w rządzie w Polsce też mogłyby się przydać. I jeszcze Chiny. Chiński Urząd Radiofonii i Telewizji zakazał nadawania na terenie całego kraju słynnej brytyjskiej stacji BBC World News. Zdaniem Chin BBC złamało regulacje dotyczące nadawania oraz zasadę prawdziwości i bezstronności informacji. Komentatorzy wskazują, że decyzja ta może być związana z niedawnymi działaniami Ofcom, czyli brytyjskiego Urzędu Nadzoru Mediów, który odebrał licencję na nadawanie telewizji CGTN należącej do chińskiej telewizji państwowej. Czyli mamy wymianę ciosów i na razie remis 1-1, 1-1. Czy to jest sytuacja win-win? Jednak nie sądzę. I to dziś wszystko. Mam nadzieję, że walentynki was nie wykończyły. Przepraszam, że walentynki przebiegły w sposób miły, w miłosnej, sympatycznej atmosferze. Jakby to powiedział Donald Trump, we love you i do zobaczenia za kilka dni. Dzięki za suby, dzięki za złotówki. Na Patronite już ponad 10 000 miesięcznie. Zmierzamy do kolejnego progu, nieuchronnie. Cześć, do zobaczenia.